All right. So, and I'm also not here today to kind of like shun the digital technology. I nie jestem tutaj po to, żeby w jakiś sposób tak okazać, nie wiem, brak szacunku, uniknąć tej cyfrowej technologii. Yeah, I don't want to tell you go home and destroy your iPhone. Nie chcę wam powiedzieć, pójdźcie do domu i zniszczcie swoje iPhony. I don't think that's a Christian approach to things. Myślę, że to nie jest chrześcijańskie podejście do sprawy. On the other hand, I'm also not here to tell you, oh, that's all fine, you can embrace everything in the digital world. Nie jestem tutaj także, żeby powiedzieć, o, to wszystko w porządku, możecie przyjąć wszystko w świecie wirtualnym. But what I try to do is to produce an awareness for our situation. Ale to, co chcę zrobić, to uczynić nas świadomymi naszej sytuacji. Because you will see that we are in a very, very unique situation in the history of mankind. Bo zobaczycie, że znajdujemy się w bardzo wyjątkowej sytuacji w historii ludzkości. And I don't see it just negatively. I nie mówię, że to jest negatywne. It's a great opportunity for To us. jest wspaniała okazja dla nas. And I want to see that too. I także chciałbym to zobaczyć. So as we move along, I just want you to keep that in your mind. I w trakcie tego wykładu chciałbym, żebyśmy to pamiętali. It's not about kind of get rid of everything and run away from digital technology, Nie chodzi o pozbycie się i o ucieknięcie cyfrowej technologii, but it's also not about embracing everything. ale nie polega to także na przyjęciu wszystkiego. So I want to just give you a few facts about this kind of topic. I chciałbym wam dać kilka faktów o tym temacie, So I ask you to stay with me because it may be a little bit theoretical, więc trzymajcie się tego, co mówię, to może się zrobić nieco teoretyczne, but you will see it will turn out to be very practical at the end. ale w końcu okaże się to bardzo praktyczne, So bear with me a little bit. więc bądźcie cierpliwi tutaj. Okay, the first thing we want to look at is the digital. What does it mean? Pierwszą rzeczą, na którą zerkniemy, to jest, co to znaczy cyfrowy. Oh yeah, there's another thing I want to To mention. jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. I'm not an IT specialist, Nie jestem specem od IT, so I'm just a dumb user. jestem takim po prostu użytkownikiem. I'm using the technology Używam tej technologii and I give you a view from a pastoral standpoint. i daję wam perspektywę pastorską. So I will not go into details about programming and stuff like that. Więc nie będę wchodził w szczegóły na temat programowania i tego typu There are rzeczy. probably many other people who can do that much better than I can do that. Prawdopodobnie wiele osób, które mogłoby to znacznie lepiej I zrobić. just want to give you the perspective as a user, how do we use this technology in a Christian way? Chcę po prostu dać wam obraz, jak jako chrześcijanie i użytkownicy możemy robić to w pobożny sposób. So digital, what does it mean? Więc co to znaczy cyfrowy? It's basically, simply said, Tak prosto powiedziane, encoding information in numbers. jest to kodowanie informacji w liczbach. Maybe you remember as a child you would do like this game coloring by numbers. Nie wiem, może pamiętacie, jako dzieci graliście w taką grę, Coloring by numbers. kolorowanie liczbami. Yeah, you had this cyframi. picture and then you have different numbers and each number is a color. Aha, że był taki obrazek i ten obrazek miał różne cyfry i każda cyfra odpowiadała innemu kolorowi. So this is actually what it means. We encode this information in I numbers. na tym właśnie polega to kodowanie informacji w cyfrach. Like a digital picture, for example. Jak cyfrowy obraz. Just different points that have different numbers that kind of like equal this picture at the end. To są różne punkty, którym odpowiadają różne cyfry, które tworzą ten obraz. So you take a picture or you take an audio recording or something Więc bierzecie obraz albo jakieś nagranie audio and you transform it into a digital code, in a code of numbers. i przetwarzamy to w cyfrowy kod z cyfr. To recall the information, you do the same thing the other way around. Możemy robić to samo, możemy odwrócić ten proces. And that's what we call digital. Then we can save it in a digital way. I dlatego nazywamy to cyfrowym, bo możemy zapisać to w cyfrowy sposób. The last 30 years we call the digital revolution. I ostatnie 30 lat nazywamy rewolucją cyfrową. About the last 30 years we saw a lot of advancements in this kind of technology. W ciągu ostatnich 30 lat widzieliśmy wiele rozwojów tej technologii. And today it's a part of everyday life. Dziś jest to częścią naszego codziennego życia. We cannot escape from it. It is everywhere. Nie możemy od tego uciec, bo jest to wszędzie. I mean, you can go everywhere. For example, we see that in schools. Widzimy to w szkołach, możemy pójść wszędzie. You know, students exchange homeworks on WhatsApp or you use Facebook Messenger or whatever, you know.
Uczniowie wymieniają się tam pracą domową na WhatsAppie, a w Polsce to chyba przez Messengera działa. In Germany, WhatsApp is really big. W Niemczech WhatsApp jest najbardziej So popularny. here I don't know what it is, what Tutaj you nie use. wiem czego używacie. But we also see the dangers. Ale widzimy także pewne zagrożenia. Even the world notices that today. Nawet świat zauważa te zagrożenia. We talk about cell phone addiction today. Mówimy już dziś o uzależnieniu od smartfonów. The question is, can you still put that thing away? Pytanie jest takie, czy możemy ciągle tą rzecz odłożyć? What's the first thing you have in your hand in the morning? Co jest pierwszą rzeczą, po którą sięgamy rano? Or the last thing you have in your hand at night? Co jest ostatnią rzeczą, którą trzymamy w ręku przed pójściem spać? So then, of course, the question comes back to us, how do we deal with it? Więc powraca do nas pytanie, co mamy z tym zrobić? Especially as Christians, as believers in Jesus Christ. Zwłaszcza jako chrześcijanie wierzący w Chrystusa. As I said already, we cannot accept everything, Jak już powiedziałem, nie możemy zaakceptować wszystkiego, but we can also not just practice strict rejection. ale nie możemy także praktykować takiego surowego odrzucenia. As I said, I do not suggest that you go home and destroy your smartphones or computers Nie or anything sugeruję, like that. żebyście wrócili do domu i zniszczyli swoje telefony, komputery itd. I also don't want to shun worldly entertainment. I nie chcę także odrzucać pewnego światowej rozrywki. There is a place for entertainment, Jest miejsce na rozrywkę. but the problem is the mass and the volume of it today. Problemem dziś jest ilość tej rozrywki. So there must be a Christian way of thinking about it. Musi istnieć chrześcijański sposób myślenia na ten And that's temat. what we want to do together now. I to właśnie teraz razem zrobimy. Yeah. So we want to ask ourselves the question, I chcemy zadać sobie pytanie, who is the author of technology? kto jest autorem technologii? Who is the author of technology? And it might really maybe interest you that I say the author of technology is God. I może was zainteresować to, co powiem, ale autorem technologii jest Bóg. God created us so that we can create. Bóg stworzył nas tak, abyśmy sami mogli stwarzać. I don't know if you have your Bibles with you. Nie If wiem, you have czy your macie Bible, you can Biblię. open at Genesis chapter Jeżeli 1. macie Biblię, to otwórzcie je na Księdze Rodzaju, rozdział 1. And we go to chapter 1. We're not going to read everything, but a few verses we want to read together. Czytamy kilka wersetów wspólnie. It's Genesis chapter 1, verse 26. Werset 26 rozdziału 1. Maybe you can just read it, yeah. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. So God created the man in his image and likeness. That's what it says here. Więc Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. The Hebrew expression of these two words is something along like a statue or a form. I to, co hebrajski źródłosłów tutaj znaczy, jest to coś, co przypomina pewną rzeźbę albo formę, kształt. So in some ways we are like God. Więc w pewien sposób jesteśmy jak Bóg. That means we can create. To znaczy, że możemy stwarzać. We have intelligence. Mamy inteligencję, We can make a distinction between good and evil. So I mean moral thinking. możemy rozróżniać między dobrem a złem, a więc jesteśmy wyposażeni w moralne myślenie. Animals can't do that. I zwierzęta nie mogą tego zrobić. So we are not just further developed monkeys. Więc nie jesteśmy po prostu lepiej rozwiniętymi małpami. We are a direct creation by God. Jesteśmy bezpośrednim stworzeniem Bożym. We are created in His image and in His likeness. Jesteśmy tworzeni na Jego obraz i And the podobieństwo. mandate for us is to have dominion. That's what it says here too. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the heavens, and so on. I zadaniem nam danym jest, żeby panować, tak jak jest napisane w tym wersecie. Człowiek miał panować nad zwierzętami morskimi na ziemi. And when we skip a few pages, Jeżeli not just pójdziemy one kilka page, stron dalej, go to chapter 2, verse 15. Rozdział 2, werset 15. It says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Tu jest napisane, i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. To work it means to cultivate. I don't know if there's the word in It's basically the same word. It's the same word, okay. Aby uprawiał ogród. So to work the ground. Żeby pracował z ziemią. And if you want to work the ground, Jeżeli chce pracować z ziemią, you need tools. to potrzebujesz narzędzi. And in order to have tools, A żeby mieć narzędzia, you need technology.
potrzebna jest technologia. That is actually technology. To jest technologia. So it's not digital technology yet, Więc nie jest to jeszcze cyfrowa technologia, but it's technology. ale to jest technologia. So we see technology is nothing new. Więc widzimy, że technologia nie jest niczym It's nowym been used before the fall i była nawet używana przed upadkiem to cultivate the ground. do uprawiania ziemi. So it is God's purpose for us Więc Bożym celem dla nas to create jest, technologies. żebyśmy też tworzyli technologię. It's actually a mandate. To jest pewne zadanie nam dane. And that's why there's a definition. Dlatego jest pewna definicja. Let me see if this is here. Yes, I got it here. The creative activity of using tools to shape God's creation for practical purposes. Jest to kreatywna zdolność używania narzędzi, aby kształtować Boże stworzenie dla praktycznych celów. So we see it's a creative activity, Więc jest to kreatywne create działalność, something. stworzenie czegoś. We use tools Używamy narzędzi and we form created material i kształtujemy pewną stworzoną materię for practical purposes. dla praktycznych celów. So you can take a lot of examples here. You can take a street. I na przykład weźmy ulicę. You take created material that God created Bierzemy materiały stworzone przez and you Boga form it into a pavement, into a road that you can walk on. i formujemy to, żeby otrzymać ulicę, po której możemy chodzić. That's the practical purpose. To jest praktyczny cel. So the same thing is for your smartphone. I ta sama rzecz działa przy naszym smartfonie. It is created material Jest to pewna stworzona and materia, it's formed in a way that it serves practical która jest purposes. uformowana tak, aby mogła służyć praktycznym celom. So we see, we can make two conclusions here. A więc widzimy, że możemy stąd wyciągnąć dwa wnioski. This is it's going right here. We have a mandate. Mamy zadanie. God wants us to use technology. Bóg chce, abyśmy używali technologii. And of course, technology is not bad I technologia nie jest zła, because it was there before the fall. ponieważ była już obecna przed upadkiem. We have this verse in 1 Timothy chapter 4 verse 4. I'm just going to read it and then you can read it Werset too. w 1 Tymoteusza, what chapter is it? 4 verse 4. Rozdział 4, werset 4. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. So you can thank God for your iPhone. Więc możecie dziękować Bogu za swoje iPhony. You can praise Him for that. Możecie chwalić Go za nie. It's a helpful tool. To jest bardzo potrzebne I narzędzie. use it every day, Ja używam go codziennie and it's really helpful. i jest bardzo pomocny. Or Mark 7:15, it shows us a little bit where the problem is. Marek Oh, 7, 15 hi. pokazuje nam nieco więcej o tym problemie. Mark 7:15. Let's go there Marek together. 7, 15. Mark chapter 7:15, where Jesus says, I'm going to read it to you. There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. So we see there is a problem, A więc widzimy, że jest pewien problem, but the problem is not the technology. ale problemem nie jest technologia. The problem is you Problemem jesteśmy my, and I. ty i ja. We are the problem. My jesteśmy problemem. And that's where we come to our fourth point here. I tutaj dochodzimy do Works naszego well. czwartego punktu. Let me see if that works. Mam nadzieję, że zadziała. Technology. Technologia. It's the fall. Problemem jest upadek. That's where the problem began. Tam to się zaczęło. The fall. What is it? What is the fall? Czym jest upadek? The first chapters of the Bible, Pierwsze rozdziały Biblii, especially chapter 3, zwłaszcza rozdział 3, talk about the fall of mankind. mówią o upadku ludzkości. Some of you might know the story. Niektórzy pewnie znają tę historię. Adam and Eve, Adam i Ewa, the first human beings, pierwsze istoty they ludzkie, were disobedient to God's command. były nieposłuszne Bożemu nakazowi. It says in Genesis chapter 2 verse 17, W Księdze God Rodzaju said, 2:17 Bóg powiedział: I'm going to read it, you can read it again. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.
Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. So Adam and Eve ate from that tree, Więc Adam i Ewa zjedli owoc z tego drzewa, and God said, if you eat from that tree, you will surely die. a Bóg powiedział, jeżeli zjecie owoc z tego drzewa, na pewno It's a umrzecie. very strong Hebrew word To jest there. bardzo silne hebrajskie słowo w To oryginale. die, you shall die. Umrzeć. Very intensive. Bardzo mocne słowo. But what we see when we read the story of Adam and Eve, they ate the fruit, but they didn't just fall on the ground like Ale that. to, co widzimy, jest nie, że oni zjedli owoc i nagle upadli na ziemię. They didn't die physically right away, Oni nie umarli fizycznie od razu, but it was a spiritual death. ale była to duchowa śmierć. We have to understand death in the Bible is not just losing your life and drop dead on the ground all the time. Musimy zrozumieć, że śmierć w Biblii to nie jest po prostu stracenie naszego fizycznego życia i upadek na Death ziemię. means division. Śmierć oznacza pewien podział. It takes you away from God. Jest It's to a division between God and man. Jest to separacja między Separation, Bogiem that's the word. a człowiekiem. Death entered the world at that time. W tym momencie śmierć wkroczyła na świat. And if you, well, let's go back to Genesis chapter 3, I wróćmy do Księgi Rodzaju, where we rozdział find- 3. where we find the story of Adam and Eve. Tam And mamy then historię Adama i when Ewy. you flip a few pages to chapter 5, Jeżeli przejdziemy do rozdziału 5, you see a generations table there. widzimy tutaj spis pokoleń. Chapter 5 starts and says, this is the book of the generations of Adam. Rozdział 5 zaczyna się, to jest Księga Potomków So Adama. all the descendants of Adam. A więc wszyscy potomkowie Adama. And then you find a lot of names I there. znajduje się tutaj wiele imion. But the interesting thing is, for example, in verse 3 we read, when Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, after his image, named him Seth. That means replacement. Oh, sorry, yeah, you can read. I ciekawą rzeczą, tutaj widzimy, przeczytam werset 3. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. The days of Adam after he fathered Seth were 800 years, and he had other sons and daughters. Thus all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. I don't want to get into the whole discussion about why the people got that old. I nie chcę teraz wchodzić w dyskusję, dlaczego Adam tak długo żył. Something for another To day. jest coś na inny dzień. But the point here is we see that Seth died. Ale to, co tutaj widzimy, jest, że Adam And umarł. then you go to chapter 8 and you read the same thing again at the end. It says, and he died. I potem dalej widzimy to samo. I umarł. And about the next guy, it also says, after 905 years in verse 11, he I died. w 11 wersecie widzimy to samo. Przeżył You 905 could lat go i through the whole umarł. chapter. It says, and he died, and he died, and he I died. moglibyśmy przejść przez cały rozdział i ciągle powtarza się to samo. I umarł. That's why I call it the graveyard chapter. I dlatego niektórzy nazywają to rozdziałem grobowym. But you see, death entered the world. Jak widzimy, śmierć weszła na świat. People were dying Ludzie umierali because of their sin. z powodu swoich grzechów. You have to imagine sin is like an evil principle living inside of each of us. I musimy wyobrazić sobie grzech jako taką złą zasadę, która ma swoje mieszkanie w każdym z nas. Because I said it's a spiritual death, so we are all, what the Bible says, depraved. Jest to duchowa śmierć. Biblia nazywa nas wszystkich And this is- zdeprawowanymi. And this is why we need salvation. I dlatego potrzebujemy zbawienia. Because it says in Romans 3:23, all have sinned. Bo w Rzymian 3:23 jest napisane, bo wszyscy zgrzeszyli. Because of this inclination inside of us, we sin. That means we do evil things, evil Z deeds. powodu tej skłonności, która jest w nas, grzeszymy i robimy złe rzeczy. Deeds that not fit for God's holiness. God is holy and righteous and just. Uczynki, które nie pasują do Bożej sprawiedliwości, Boga, który God jest has sprawiedliwy i to- święty. God has to punish sin, Bóg musi ukarać grzech and that's why Jesus came to die on the i cross for dlatego us. Jezus przyszedł, aby umrzeć za nas na krzyżu. We're going to get back to that topic. First, we're powrócimy going do to tego stay in the później. consequences of the fall. Na razie zatrzymajmy się na konsekwencjach upadku. So with man, not only man was the only thing that died, but the whole creation was plunged into death. Ale wraz z upadkiem człowiek nie był jedynym, który umarł, ale całe stworzenie miało swój udział w tej śmierci. We can see that in Romans chapter 8. Widzimy to w liście do Rzymian, rozdział 8, Romans chapter 8, verse 20. werset 20. I'm going to read it to you here. For creation was subjected to futility. That's what it says here in my English translation. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości.
And then we also read, Czytamy także, I just read it to you in Genesis chapter 3 verse 17. You have to go back. Księga Genesis Rodzaju chapter 3 3, verse 17. werset 17. The curse that came after they sinned, after they did that, it says, and to Adam God said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni swojego życia. So the ground is cursed. A więc ziemia jest przeklęta. That means the earth is cursed. Sama ziemia, The earth, to te same yeah. słowa, the same word. The whole universe is Cały cursed. wszechświat jest poddany tej klątwie. If you look into our universe, there are even the suns out there, they are also dying. I te wszystkie słońca w naszym wszechświecie także umierają. So the whole universe was plunged into death, into this process of dying and falling apart. Więc nasz wszechświat został poddany temu procesowi umierania i rozpadu. The world became a hostile environment to human beings. Świat stał się wrogim środowiskiem dla ludzi. We have death, Mamy śmierć, we have sickness, mamy chorobę, we have dangers, mamy niebezpieczeństwa, threats. zagrożenia. And in Romans chapter 5 verse 12 it says the following: W Rzymian rozdział 5 werset 12 czytamy następujące słowa. Just as sin came into the world through one man and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Romans 5 verse 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. So technology has a whole other meaning now. A więc technologia nabrała teraz zupełnie nowego znaczenia. Survival, Przetrwanie, self-defense. samoobrona. We build technological weapons. Budujemy technologiczną broń. And of course tools to work the I ground. oczywiście narzędzia, aby uprawiać ziemię. So we see technology is not bad per se in itself. A więc technologia sama w sobie nie jest zła, But of course, like everything else, it came under the curse. ale jak wszystko inne została ona poddana tej klątwie. It's part of this sinful world. Jest częścią grzesznego świata, It's part of this fallen world. jest częścią upadłego świata. And now sinful creatures invent sinful technologies for sinful purposes. I grzeszne stworzenia wynajdują złą technologię dla złych celów. So again, your iPhone or your smartphone is not a bad thing by itself, Więc twój smartfon czy twój iPhone nie jest niczym złym sam w sobie, but it creates opportunities ale tworzy możliwości for more sinning, dla większej more temptation, more większej ilości idolatry, all these pokus. kind of things. So if you want to understand the abuse of technology, you have to go back to Genesis again. Więc Go jeżeli back to chcemy Genesis. zrozumieć nadużycia technologii, to musimy powrócić znowu do Now we open Księgi chapter Rodzaju. 11. I wracamy do rozdziału 11. Let's go to chapter 11. And that's an interesting story there because we see like, if you want to understand today's technology, you have to understand Genesis 11. Jest to bardzo ciekawa historia. Jeżeli chcemy zrozumieć dzisiejszą technologię, musimy zrozumieć rozdział 11. It's the story of the Tower of Babel or Babylon. Jest to historia wieży Babel. So I'm going to read the first few verses here. Więc przeczytam pierwsze kilka wersetów. Maybe, let me see. Let's read, you can read it just in Polish then. Until verse 4, 1 to 4. Wersety od 1 do 4. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. So what is sinful man doing now with technology? Więc co teraz grzeszny człowiek robi z technologią? If you look at verse 3, Jeżeli zerkniemy na werset 3, let us make bricks wyrabiajmy cegłę and burn them thoroughly. i wypalajmy ją w ogniu. So then they have brick for stone and they built this tower. Więc mają te cegły i używają jej do zbudowania wieży. They have mortar and bitumen and they just put that all together. So that's technology, Mają, right there. mają tę zaprawę, której używają, to jest technologia. But what's the purpose? Ale jaki jest cel? Verse 4. Werset 4.
come let us build ourselves a city and a tower with its top into heavens and let us make a name for ourselves. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie It's a very imię. interesting statement. Let us make a name for ourselves. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Uczyńmy sobie imię. You could also say, let us glorify ourselves. Moglibyśmy też powiedzieć, uwielbimy sami siebie. Give the glory to me, Niech nam będzie chwała. not to God. Nie Bogu. Because that's what happened in the fall. Ponieważ to właśnie stało się w The upadku. creature sat itself on the throne and wanted to be God. Stworzenie posadziło siebie na tronie i chciało być Bogiem. And that's a temptation that we're in now. I to jest pokusa, której stawiamy teraz czoła. With all our technologies, Całą naszą do technologią. we want to play God? Chcemy bawić się w Boga. Do we want to rebel against God? Czy chcemy zbuntować się przeciwko Niemu? We also read that they don't want to be dispersed over the whole earth. Czytamy dalej, że ludzie ci nie chcieli rozproszyć się po całej Because ziemi. God said they should do that. They should disperse. They should scatter all over the Bóg earth. wcześniej powiedział im, że oni mają właśnie rozproszyć się po całej ziemi. And they said, no, we want to stay together. A oni powiedzieli, nie, my chcemy trzymać się And razem. we're going to use technology in order to achieve that goal. I użyjemy technologii, aby osiągnąć ten cel. End of story. Koniec historii. God judges them. Bóg osądza ich. And that's the reason why I need a translator. I to jest cel, dlaczego ja potrzebuję tłumacza dzisiaj. He confuses the On languages. pomiesza Okay? języki. And my Hebrew teacher used to say, Mój nauczyciel hebrajskiego mówił, if God does something, jeżeli Bóg coś robi, he does a really good job at it. robi to bardzo dobrze. And he did a really good job. I bardzo dobrze Because it pomieszał te is języki. confusing, you know how hard it is to learn another Wiecie, language. jak trudne jest nauczenie się obcego języka. Today, a lot of technologies are used to rebel against the Creator, I dziś wiele technologii jest używanych, aby buntować to się rebel przeciwko against Stwórcy, created order, przeciwko stworzonemu porządkowi. maybe even to make mankind better. Może nawet, aby uczynić ludzkość lepszą. There are even people who believe that man will save himself through technology, Niektórzy wierzą nawet, że człowiek zbawi siebie sam przez that we will technologię. one day be able to digitalize a soul. Że kiedyś będziemy w stanie uczynić duszę I know, czymś I cyfrowym. know that's crazy, Wiem, że to szalone, but there are people who believe that. ale są ludzie, którzy w So to you wierzą. see this inclination of man's heart to save himself, to make himself better through technology, to make himself God in the end. Więc widzimy tą skłonność w człowieku, aby używać technologii, aby czynić siebie lepszym i zbawiać samego siebie, stawać się jak Bóg. So I don't know if I have this here. Nie wiem, czy to się tutaj pojawi. See conclusions again, just to summarize Wnioski it a little bit. ponownie. Technology is from God, Technologia pochodzi od Boga. but technology is under the curse. Technologia jest pod That klątwą. means it's influenced by Jest sin. wpłynął na nią grzech, But there is still a mandate, ale mamy ciągle zadanie and therefore usage defines its purpose. I użycie definiuje ten cel. It depends what we use it for. I tutaj wszystko zależy od tego, do czego jej używamy. You can use it to glorify God Możemy używać jej, aby uwielbiać Boga, or yourself, albo uwielbiać siebie samych. or serving your sin, your idols. Służyć naszemu własnemu grzechowi, naszym We're going to look at bożkom. that in another lecture. I in na a to second. zerkniemy w kolejnym wykładzie. So we know that we can use technology for a lot of good things. I wiemy, że możemy używać technologii dla wielu dobrych celów. We can spread the gospel through Możemy technology. rozprzestrzeniać Ewangelię przez technologię. How many of you got invited by an invitation on Facebook today? Ilu z was dziś zostało zaproszonych przez Facebooka? Ktoś mógłby mi Who pokazać? came here? But okay, see? Okay. So it worked. So that's a positive Zadziałało. use. To Yeah. jest bardzo pozytywne użycie. We use a microphone here and a PA, Używamy loudspeakers, mikrofona i mikrofonu i głośników, so that you can understand better what we are saying abyście here. mogli lepiej zrozumieć, co tutaj mówimy. So as I said, it's not bad by itself, but there are problems. I tak jak powiedziałam, to nie jest złe same w sobie, ale jest kilka problemów. And in order to understand these problems better, we need to get a little bit more of history of technology. I aby to lepiej zrozumieć, musimy zerknąć trochę na historię And that's- technologii. That's what I would like to look at for the rest of our time now, for this hour. I na to chciałbym zerknąć teraz w czasie, który nam pozostał. Digital history. Historia. As I said, we need to understand especially our digital technology, of I course. to, co powiedziałem, musimy szczególnie zrozumieć cyfrową technologię. That the situation today is unique. Sytuacja, w której żyjemy, jest bardzo It's wyjątkowa. what we call unprecedented. It never happened before. Bezprecedensowa. Nigdy Yeah. nie miała wcześniej miejsca. It was not available for the last 2000 years, we can say, Ta almost. technologia nie była dostępna przez ostatnie 2000 So I want to lat. give you some insights just that we can understand, especially the ones who are a little younger here.
Więc powiem kilka rzeczy, żebyśmy mogli to zrozumieć, zwłaszcza dla nas, którzy są trochę młodsi. We just tend to take a lot of things for granted Wiele rzeczy akceptujemy takimi, jakie są, without thinking critically about nie it. myśląc o nich krytycznie. So if you look back in history, Jeżeli spojrzymy na historię, in 19th century, w XIX wieku there are documents from this time give us insight into this situation. mamy dane z tego okresu, które mówią nam więcej o tej There was sytuacji. a lady called Laura Ingalls Wilder. Była pani, która nazywała się Laura Ingalls Wilder. She lived through the development from the horse to the airplane. I ona żyła w czasie, kiedy technologia przeszła od konia do samolotu. She died when she was 90 years old. Zmarła, jak miała 90 lat The Boeing 707 flew for the first time. i Boeing 787 miał swój That pierwszy was lot. in 1957 when Był she died. 1957 rok, kiedy ona So zmarła. when she was born, the fastest thing to travel from one point to the other was still a Więc horse. kiedy ona się urodziła, najszybszym środkiem transportu, aby przemieścić się z jednego miejsca na drugie, był koń. So the journey, which took her several months Więc podróż, która zajęła jej kilka miesięcy as a child, jako dziecku, would take her a few hours with 90 years old. jak miała 90 lat, zajmowała tylko kilka godzin. So within one lifespan, there was this unbelievable development. I pojawił się taki niewiarygodny rozwój w trakcie tylko jednego życia. 1801, 1801 rok. people had better weapons, Ludzie mieli lepszą broń, better tools lepsze narzędzia than the ancient people that lived at the time of Jesus. niż starożytni, którzy żyli w czasach Jezusa. So they had better weapons, better tools than the people that lived at Jesus' Więc times. mieli lepsze narzędzia, lepszą broń niż ludzie, którzy żyli w czasach Jezusa. But the information Ale informacje did not travel faster than 1800 years before at the time of Informacje nie Jesus. przemieszczały się szybciej niż te 1800 lat wcześniej. That's the Boeing 707 To jest here, Boeing but I wanted to show you 707. the other picture. Chcę pokazać wam kolejne zdjęcie. Here we go. The information at 1801 or goods did not travel faster than by the speed of a horse. Informacje do 1801 roku nie przemieszczały się szybciej niż szybkość Here you got konia. the horse. Mamy konia. So imagine that for 1800 years, that was the fastest pace that information would travel from one place to another. I wyobraźmy sobie, że przez 1800 lat to był najszybszy sposób przemieszczania się informacji. There was no difference in pace of information traveled. Nie było żadnej różnicy zmiany w tej szybkości And przemieszczania then other informacji. developments led to this. I pewne inne zmiany także do tego doprowadziły. 1844, Od 1844 let's see, 1844, I think that's the date here. wydaje mi się, że to jest ta data, The telegraph was invented. znaleziono telegraf. It was the first means of communication over far distances. Był to pierwszy sposób porozumiewania się na dłuższe You know, when you dystanse. go like this, no? Pamiętacie to Okay. takie stukanie? So after thousands of years, the world became small. Więc po tysiącach lat świat stał się mały. This is a picture of a telegraph here. Oh, Tutaj mamy zdjęcie telegrafu. doesn't come into the picture, but tak nie I hope it wchodzi. still works here. For thousands of years, the world became suddenly small. We also call it, maybe you saw that picture, global village. Po tysiącach lat świat stał się mały i pewnie znacie to określenie globalna wioska. And there are even reports about online romances over telegraph I communication. są pewne opowieści o takich romansach online przez telegraf. So similar to the way the people act today on dating services and To jest nieco websites. podobne do tego, co widzimy dzisiaj przez różne portale randkowe. But what was happening here? Ale co tu się działo? What are the disadvantages of this whole development? Jakie są minusy? Information became a commodity. Informacja stała się towarem. You have to imagine, before that whole thing, information traveled so fast over distances. Before that happened, Przed tym wszystkim informacja przemieszczała się dość szybko. your information would be very local. Informacje były lokalne.
You will receive news what happens in your village. Każdy otrzymywał wiadomości tego, co się działo w swojej wiosce własnej. It was personal. To było wszystko osobiste. You had a relationship to these people that you received news from. Miało się relacje z osobami, od których otrzymywałeś te wieści. Now, after the invention of the telegraph and of course the other development that followed, Obecnie po wynalezieniu telegrafu i tych innych wynalazków, które podążyły, you receive news from everywhere. otrzymujemy wiadomości, informacje z całego świata. But there is no personal connection anymore to Ale nie this ma information. osobistego związku z tymi And informacjami. it breeds superficiality. I to jest tak dobry grunt na powierzchowność. Keep on going with the developments here, just to see what happened then in 1946. W 1946 Some statistics here, 1 to 1.5% of all US households owned a TV. 1946. od 1 do 1,5% wszystkich domostw w Stanach Zjednoczonych posiadały telewizor. So, and they look like that. I to wyglądało mniej więcej Okay. w ten sposób. That was a TV. To był Okay. telewizor. And now, in 1999, it was the #1 leisure activity of W Americans. 1999 było to główny sposób spędzania wolnego czasu. So within 50 years, W ciągu 50 lat suddenly everyone had a TV wszyscy nagle posiadali telewizor and received information from all over the world. i otrzymywali informacje z całego Of świata. course, it looked a little better then, like this, for example. I think that was the first pioneer flat screen TV. To był pierwszy taki płaski telewizor. And now add to that the digital revolution, I dodajmy do tego cyfrową rewolucję. you know what happened. I wiecie, co się stało. We receive a lot of information and we don't have a personal relationship with those informations anymore. Otrzymujemy wiele informacji i nie mamy do tych informacji żadnego osobistego związku z nimi. Okay, there's another problem now. Jest kolejny problem. It was also a cultural shift. Nastąpiła zmiana w kulturze. It's a shift from a written oriented to a picture oriented culture. Było to przejście z takiej pisemnej kultury do kultury skupionej na obrazach. So people do no longer believe what they read, I ludzie już teraz nie wierzą temu, co czytają, but people believe what they see. ale częściej wierzą temu, co widzą. Maybe you heard that saying, picture is worth 1,000 words. Może słyszeliście to sformułowanie, obraz, który jest wart 1000 słów, This is a lie, to okay? jest kłamstwo. It's very dangerous. But that's exactly how people think today. Ale tak właśnie dzisiaj ludzie myślą. Because pictures communicate differently than words. Ponieważ obrazy komunikują się inaczej niż słowa. Really important to think about it, especially today when you have a lot of picture-oriented media like social media, Instagram, Snapchat, all these kind of I things. warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że teraz żyjemy w świecie mediów, które są bardzo skupione na obrazach, Instagram, Snapchat. So words communicate thoughts or abstract ideas, Słowa komunikują myśli, pewne abstrakcyjne idee. and pictures communicate emotions. Obrazy komunikują emocje. So we can put it short, let's say words teach and pictures entertain. Moglibyśmy to uprościć i powiedzieć, że słowa uczą, a obrazy zapewniają rozrywkę. And that makes you think about today's society, doesn't it? I to skłania do myślenia o naszym społeczeństwie. When you read, I mean in Germany we have this newspaper, it's called Bild, that means picture. W Niemczech mamy gazetę, która nazywa się Bild, czyli And that's what obraz. people do, they just want to look at pictures. I to właśnie ludzie robią, oni chcą And they oglądać maybe obrazy. read, if you still use a paper newspaper, maybe you use an app or something, but you usually look at the picture and you read maybe the headline and that's it. I bardzo często, jeżeli używacie papierowych gazet, albo nie wiem, może czytacie je online, to patrzymy na obrazy, patrzymy na nagłówek i to w sumie na tym się kończy. And most of us get into this habit of just reading these things I superficially. bardzo łatwo wpadamy w nawyk czytania tych rzeczy bardzo powierzchownie. So when we check our Instagram or whatever we I use, kiedy sprawdzamy naszego Instagrama, czy cokolwiek, what czego is używamy, desire? Is it really to learn something or is it just to entertain myself? czy chcemy czegoś się nauczyć, czy chcemy zapewnić sobie rozrywkę. And as I said in the beginning, it's not wrong to entertain yourself. I'm I not saying samo, that. jak powiedziałam na początku, nie ma nic złego w tej But it's a rozrywce, question of how much time do you invest in that? ale pojawia się pytanie, jak wiele czasu w to inwestujemy And how much time do you invest in thinking deep thoughts, critical things? i ile czasu poświęcamy na myślenie głębokich myśli, myślenie w sposób krytyczny. So we can also say learning from visual media is opposed to learning from words, from written scriptures. I możemy przeciwstawić tutaj uczenie się od cyfrowych mediów, przeciwstawić to uczeniu się
słowu pisanemu. That's why God gave us His word and not His picture. I dlatego Bóg dał nam swoje Right? słowa, a nie swój obraz. That's why we should not make a picture of God. Dlatego nie mamy tworzyć obrazu Because you Boga, can't. bo nie możemy. He's spirit. On jest duchem. That's very interesting to think like that. To jest bardzo ciekawy sposób myślenia. Pictures are usually also just bits and pieces of information. You see a picture on the news and it can really deceive you. Obrazy są takimi wyrwanymi elementami informacji. Często widzimy obrazy w mediach i to łatwo nas zwodzi. Just yesterday, Janek showed me a picture like that. Wczoraj Janek pokazał mi taki obraz. Two presidents, and then you can switch their head with Photoshop or something, and then you have a total different meaning Z of the picture. dwoma prezydentami, których głowy można zamienić i obraz nabiera zupełnie innego znaczenia. Or how often do we judge people just by their outward appearance? Jak często oceniamy ludzi tylko na podstawie ich zewnętrznego wyglądu? Maybe an ugly candidate doesn't have as many chances as a pretty one. Może nie tak przystojny kandydat ma mniejsze szanse niż Well, przystojny there are kandydat. exceptions to that, I know. Są wyjątki oczywiście. But anyway, it's a picture-oriented society. So back to our developments here. Jesteśmy w społeczeństwie zorientowanym na obrazy. Because Wracając do naszych zmian, We're still at the TV here. mamy tutaj ciągle ten telewizor, Very picture-oriented already. bardzo skierowany na obrazy, But the TV got a competitor. ale telewizja miała współzawodnika It's the digital media. i to są cyfrowe media. 1970s were the first personal computers. W latach 70. powstały pierwsze komputery Maybe you osobiste. remember that. Some of you might Niektórzy z remember Was pewnie that. to pamiętają. Let me show you. I got a nice picture. They look like this. Oh, okay. Dawn of digital technology. Then we get the picture here. Zaraz się 1970s. zdjęcie pojawi. Here we go. Apple I. Look at Pierwszy that thing. Apple, It's a wooden box. drewniane pudełko. Or who remembers that one here? Czy ktoś z Was pamięta coś takiego? Commodore doesn't exist today To już anymore. nie istnieje. So, what was new about that? Więc co tutaj się pojawiło nowego? I mean, there were computers before that, Wcześniej też istniały komputery, but they made the power of computers available to the masses. ale tutaj ta moc komputerów stała się ogólnodostępna. That's the word PC, personal computer. I to właśnie komunikuje to słowo, komputer osobisty. And since then, the consequences, we can see the consequences in our society again. I od tego czasu widzimy konsekwencje, które miały miejsce w naszym społeczeństwie. There is a shift. Nastąpiło pewne przesunięcie, It was divided. pewien podział. You could say it was divided into a younger and older generation, Nastąpił podział między starszym a młodszym pokoleniem. or what we call, and now I'm going to have another Nazywamy to także nice expression here for you, digital immigrants mamy tutaj sformułowanie cyfrowi imigranci and digital natives. i cyfrowi tubylcy. So the digital immigrants, Cyfrowi imigranci they knew times znali czasy, where there were no emails, kiedy nie było żadnych no e-maili, smartphones, żadnych smartfonów, just audio tapes tylko kasety or landline audio. phones. I remember a time when I was a child when I had to go to an actual phone on the wall with a cable. Ja pamiętam czasy, kiedy jak byłem dzieckiem, musiałem podejść do telefonu, który wisiał na ścianie z kablem. And that's why we say, okay, most of the people that are born before 1980s could be considered digital I immigrants. większość z nas, którzy urodzili się przed 1980 rokiem, mogliby zostać nazwani imigrantami. Migrated into the digital age. Emigrowali do tego cyfrowego świata. And we will see why this is important to remember. I zobaczymy później, dlaczego ważne jest, żeby to pamiętać. Because we still know a time where these things weren't there. Bo my ciągle znamy czas, kiedy tych rzeczy nie było. But there are the digital natives. Ale są także cyfrowi tubylcy. And you can simply say they never knew a time or a world without this kind of technology. I możemy ich określić jako kogoś, kto nie znał świata bez tej technologii. They grew up knowing only Oni this reality. dorastali znając wyłącznie tą rzeczywistość. It's normal, To jest normalne. like a car or a supermarket. Jak samochód albo supermarket. And the point here is it can influence you in a way that you don't notice. It's subtle. I ona może mieć taki subtelny wpływ na nas, że nawet tego nie Because zauważamy. you don't question the use of that technology. It's just there. Nie kwestionujemy użycia tej technologii, ona po prostu It's jest. part of your life. Jest częścią życia. And as I said, it's not a bad thing that it's part of our life, I tak jak powiedziałam, nie ma nic złego w tym, że jest częścią but we naszego don't think życia. critically about it. A nie myślimy o tym krytycznie. So, for example, as a native, there is no real difference in being online or offline.
A więc jak już powiedziałam, jako tubylca nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy online, czy offline. I remember back in the days going online with these really slow modems, like. Pamiętam, że You know. kiedyś jak się wchodziło online, były takie małe modemy, które bardzo And brzęczały. today you're just online all the time. I mean, you have your phone with you. You're always connected. Teraz jesteśmy online cały czas, zawsze mamy przy sobie telefon, zawsze jesteśmy połączeni. Your identity is online as well as in reality. Nasza tożsamość, nasza rzeczywistość są w dużej mierze online. It kind of blends together. I to się wszystko łączy ze sobą. Now somebody's calling. That's Właśnie ktoś do mnie dzwoni. So you post your life online, Więc wstawiamy i opisujemy nasze życie online. or just the fact that we call Google a verb I fakt, że słowo googlować stało się czasownikiem, shows how far we got. pokazuje, jak daleko to zaszło. Okay, you can Google this. Możesz No, to or that. wygooglować. You do not use CDs anymore. Nie używamy już CD, You download everything. wszystko pobieramy. Who remembers the laser disc? Who knows what the laser disc is? Kto pamięta płyty laserowe? You know what that is? Wiecie, co to jest? It's like, it looks like a big CD like that. Wygląda jak wielka płyta There CD. were movies on it. I na Okay. tym były filmy. Didn't really get a breakthrough, so never. Like the DVD, but just much bigger. Jak płyta DVD, ale znacznie Or the większa. video cassette. Who can Albo remember kasety that one? wideo. Kto to Yeah. So pamięta? these are the kind of things you're living in this reality, and you don't think critically about it. Więc żyjemy w tej rzeczywistości i często nie myślimy o niej krytycznie. 50% of all the homes today possess several computers. 50% domów obecnie posiada więcej niż jeden komputer. And your smartphone is a powerful computer. A Okay? twój smartfon jest bardzo potężnym komputerem. It's a powerful machine, Jest potężną maszyną. and it's also very dangerous if it's used in the wrong I way. jest także niebezpieczny, jeżeli jest używany w niewłaściwy sposób. So let's look at the consequences of these developments. Więc spójrzmy na konsekwencje tych przemian. Kind of like summarize it a little bit. Chciałem to podsumować. What happens now? Co teraz się stanie? So we tend to think of each other as information. Myślimy o sobie nawzajem jako As I informacje. said, like you have to imagine a media. What is media? What does that mean? Czym jest media? Co to znaczy? It's somebody or something that mediates To jest between two parties. Ktoś lub coś, co pośredniczy między dwiema stronami. So the more mediators you put between you and the people who you communicate with, Więc im więcej pośredników stawiasz między osobą, z którą się it komunikujesz, creates a remoteness to those people. tym bardziej jesteśmy oddaleni od tych And that's osób. why in the end, for us, people tend to be just like, data. Więc bardzo często ludzie stają się dla nas niczym informacje, Because of the dane, vast amount of data we have. ze względu na tę ogromną ilość danych, które posiadamy. I mean, today we don't have to remember cell phone numbers and things like that. It's all just in our computer. Dzisiaj nie musimy już pamiętać numerów telefonów, to wszystko już jest na naszych komputerach. I know so many people's maybe Facebook profile or Instagram pictures, but I hardly see them, in real life. I znam wiele osób, którzy wstawiają wiele rzeczy na Facebooku czy na Instagramie, ale praktycznie nie widzę ich w codzienności. So there's a certain superficiality that it breeds, all of it Więc together. to powoduje pewną powierzchowność. And then the second thing we need to be aware of, what I kolejna happens, rzecz, której musimy być świadomi, communication and information is, I call, democratized. komunikacja i informacje ulegają demokratyzacji. A lot of things today are open source, we call it, right? I wiele rzeczy obecnie są jakby otwarte, są dostępne dla nas. For example, when back in the days you would publish a book, I mean a hard copy book, okay? I były czasy, kiedy publikowało się książkę w twardej okładce Minimal changes would be made over the years. i z biegiem lat jakieś drobne zmiany były tam Yeah, there was umieszczane. maybe a first and a second edition or Były something like that. pierwsze, drugie wydanie może. But today when you have like a blog article or something online, Ale kiedy dziś mamy artykuł na blogu lub cokolwiek online, it can be changed all the time. cały czas można to You zmienić. can edit it all the time. Cały czas można to edytować. And then usually also when you go online I kiedy zazwyczaj wchodzimy online and look for information, i szukamy informacji, for example, you Google something, googlujemy coś, then it gives you what most people think about it. to rezultat, który otrzymujemy, jest to, co większość ludzi na ten temat myśli. Because Google is just an algorithm. It just does the math, basically. Ponieważ Google jest tylko algorytmem, on robi te zadania. What are matematyczne. people mostly click on or read or whatever? Na co ludzie najczęściej klikają? So when you go online and
you try to find information about anything, the first thing that pops up in Google, usually in my experience, is Wikipedia. Więc pierwszą rzeczą, która się pojawia, kiedy próbujemy czegoś szukać w internecie, w moim doświadczeniu jest Wikipedia. But Wikipedia is the worst source of information. Ale jest najgorszym źródłem informacji. It's not reliable. Nie można na niej polegać. Because anybody can put something on Każdy Wikipedia. może ją edytować. So you have to search. In certain schools, you're not even allowed to use Wikipedia. W niektórych szkołach nie można nawet They don't używać accept it Wikipedii, because it's not reliable. ponieważ nie można na niej polegać jako źródle informacji. And you can see that also bleeds into Christianity, of course. I widzimy, że to także ma wpływ na chrześcijaństwo. Today, lots of people can write their own theology online. I obecnie wiele osób może tworzyć i pisać Lots- własną teologię online. Lots of blogs and things you can read. Jest wiele blogów, które możemy czytać. Which is, as I say, it's not a bad thing by I to nie itself. jest zła rzecz sama w sobie. But the problem is you also have a lot of bad things mixed into it. Ale problemem jest, że wiele złych rzeczy jest w to wmieszanych. Because you don't need to be a doctor of theology. Nobody cares. You can be just someone sitting at home on his couch and he's just writing something, what he thinks about God. Więc nie trzeba być doktorem teologii, można być po prostu takim sobie kimś, kto siedzi na kanapie i pisze, co on myśli o Bogu. And you Google for that information Szukasz tej informacji and it comes out. i to pojawia się. And maybe there's one article written by a really good scholar. Jest artykuł napisany przez dobrego badacza And then there's another article written by a 21-year-old guy who just doesn't have a clue. i jest artykuł napisany przez jakiegoś 21-latka, który nie ma You don't pojęcia. really see the difference. I jest duża różnica. So you need to be careful. Musimy być ostrożni. I always tell people in my church you need to be very careful what you download from the internet when it comes to theology. I mówię zawsze ludziom w moim kościele, że musimy być bardzo ostrożni w tym, co pobieramy, jeżeli chodzi o teologię. If the internet informs your theology, you are pretty messed up. I jeżeli internet informuje twoją teologię, to masz duży problem. Experts say that a blog post should not have more than 250 words. Eksperci mówią, że post na blogu nie powinien być dłuższy niż 250 słów. Otherwise, people won't even read it. Bo jeżeli będzie dłuższy, to ludzie tego nawet nie So przeczytają. you see this superficiality everywhere. You see the deeper thinking. People don't read books that are 400 pages or more. They just want to have like a 250-word snippet. Więc widzimy tutaj tą powierzchowność. Ludzie nie czytają książek, które mają 400 stron, ale chcą mieć taki urywek, który ma 250 słów. We will see more about that, but this is how we are distracted from one thing to another. I tak jesteśmy rozproszeni, przechodzimy od jednej rzeczy do drugiej. If you're not careful with your use of the internet, you're kind of jumping from one theme to the next. I jeżeli nie jesteś ostrożny w twoim użyciu internetu, to przeskakujesz ciągle z jednej rzeczy na drugą. Without any thinking and deeper thoughts or critical evaluation of that information. Bez żadnego myślenia i głębszej refleksji na temat tych informacji. So now we are living in a new world. Więc żyjemy w nowym świecie. People did not know that world for 1800 years. Ludzie przez 1800 lat nie znali tego And świata. it is a jungle of information. Jest to dżungla informacji, But there is not much substance to it. ale nie ma w niej wiele treści. Bits and pieces of information here and there. Urywki i fragmenty informacji tu i tam. Lots of news from all over the world. Wiele wieści z całego świata, But no personal connection. ale żadnej osobistego połączenia. Yeah, you sit on your desk in the morning, you have your smartphone in your hand. Siedzisz przy biurku rano, masz swój smartfon w ręce. You read 4,000 people died in an earthquake. Czytasz, że 4000 ludzi zmarło w trzęsieniu And then a ziemi. soccer club lost the most important game. I drużyna piłki nożnej przegrała swoją The najważniejszą weather is going to grę. be sunny. Pogoda będzie słoneczna. A cat died in a dumpster. Kot zmarł w śmietniku. And then you move on and drink your chai latte. Co? You move on and you drink your coffee or whatever. I kontynuujesz swoje życie i pijesz So you sobie see, chai latte. it's like death of thousands and a cat dies and the soccer club it's like you have to be really careful. Więc mamy śmierć tysięcy, przegrany mecz, śmierć kota. Musimy być bardzo ostrożni, You don't fill your life with just meaningless information. żebyśmy nie napełniali naszego życia bezwartościowymi Because in the end informacjami. you know everything about nothing Bo potem w końcu wiemy wszystko o niczym, and nothing about a everything. nic o wszystkim. And that's the problem. I to jest problem. So the question of course remains, how do we treat that now as Christians? Więc pozostaje pytanie, jak mamy to traktować jako chrześcijanie? How do we respond with a biblical worldview to this? Jak mamy zareagować z biblijnym światopoglądem? Because there is a minefield of threats out Bo there. mamy pole minowe pełne zagrożeń. But as I said, it's also an immense opportunity. Ale tak jak też powiedziałem, jest to wielka okazja dla And nas. as Christians, we should miss it. I jako ludzie wierzący nie powinniśmy nie korzystać z tej And we're okazji. going to see that in the next lecture. I zajmiemy się tym w następnym Let wykładzie. me pray. I pomodlę się. Let's pray.